Ta polska gra stała się znana na zachodzie, zanim w ogóle ktoś pomyślał o pierwszym Wiedźminie. Czy Painkiller z 2004 roku broni się nawet dzisiaj? Dziś przeanalizujemy sobie tego polskiego Duma i zobaczymy, czy warto w niego zagrać nawet dzisiaj po ponad 20 latach od premiery. Ja jestem Przemoc z kanału No Nie, a to jest kolejny materiał z serii No Nie Zapomnę. Szybkie przypomnienie, No Nie Zapomnę to format, w którym sprawdzam gry po latach po raz pierwszy lub kolejny i sprawdzam, czy warto się nimi zainteresować nawet dziś. W wypadku Painkillera grałem w niego po raz pierwszy i gra zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Ale po kolei. W grze wcielamy się w Damiena, bohatera, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym wraz ze swoją żoną. Zostaje on wysłany do czyśćca i, aby trafić do nieba, musi pokonać 4 generałów Lucyfera, a następnie samego Pana Piekieł. Gra zawiera 5 epizodów i po każdym z nich uruchamia się nam cutscenka, która rozbija fabułę. Oczywiście nie jest to jakaś skomplikowana opowieść, jednak jak na FPS-a jest nie najgorsza. Gra to soczysta rozpierducha pełna akcji, krwi, wybuchów i latających kończyn demonów. Ta gra to jest coś, za co prywatnie kocham dynamiczne FPS-y. Wracam do domu po ciężkim dniu w pracy i mogę spokojnie usiąść i ponapierdalać się z demonami. Przeciwników jest tutaj całkiem sporo. Każdy poziom ma w zasadzie swoje unikalne czarcie pomioty. Raz bijemy się z nieumarłymi, raz z żołnierzami, którzy też są nieumarli, raz z pudzianem na sterydach, raz z jakimiś mnichami w kapturach lub rycerzami. Jest tego naprawdę sporo i każdy wymaga trochę innej taktyki podejścia. Dużo robi też rozkład poziomów. Przykładowo będziemy mieli poziomy o ogromnej powierzchni, które będą od nas wymagać dużego manewrowania między hordami wrogów, kolumnami na tych poziomach. Innym razem będą one ciaśniejsze, a gra przedstawi nas na wolniejsze karabiny i bardziej taktyczne gospodarowanie amunicją i kontrolę otoczenia. Każdy level daje nam inne zasoby amunicji, co również wprowadza ciekawe urozmaicenie i sugeruje, jakie narzędzie destrukcji mamy użyć na tym etapie. Czasem przeciwnicy będą umieszczeni na murach, wieżach i innych, więc będziemy musieli wykazać się refleksem, aby ich zastrzelić. Level design do dziś robi ogromne wrażenie. Mamy tu cmentarze, katedry, katakumby, zamki, bazy wojskowe, mosty gdzieś na jakimś mroźnym zadupiu. No, jest tego całkiem sporo. A arsenał też jest jakże różnorodny. Co ciekawe, wiele lokacji jest inspirowane rzeczywistymi budowlami, jak na przykład opera z jednego poziomu była wzorowana na znanej operze wiedeńskiej. Na każdym poziomie mamy oczywiście sekrety do odkrycia, porozrzucone pancerze i tym podobne. Gra prowadzi nas po etapach w taki sposób, że po oczyszczeniu areny pojawia się taka czerwona smuga, która służy jako checkpoint, odnowienie zdrowia oraz przejście dalej w głąb levelu. Dzięki temu zabiegowi moim zdaniem gra w 100% wykorzystuje design i przestrzenność poziomów i prowadzi nas przez kolejne komnaty, korytarze i zakamarki i pod tym kątem projektanci z People Can Fly odwalili kawał solidnej roboty. Każda z broni w tej grze ma 2 tryby strzelania. Przykładowo, domyślnym tytułowym Painkillerem możemy albo ciachać z bliska, albo wystrzelić laserową wiązkę zadającą obrażenia. A nawet możemy zrobić kombo, że rozkręcamy nasze ostrze i potem puszczamy je w hordy wrogów. Inne bronie to m.in. strzelba, która w drugim trybie potrafi zamrażać przeciwników i dzięki temu możemy im zadawać więcej obrażeń. Prywatnie moja ulubiona strategia na większych, silniejszych oponentów, którzy nagle zaczęli padać jak muchy. Mamy tu również taką jakby kuszę z granatnikiem, wyrzutnię rakiet, która może być miniganem oraz takie coś, co razi prądem i strzela bełtami tylko szybciej. Nie wiem jak to nazwać, brakuje mi słów. Strzelanie jest w tej grze bardzo przyjemne, dynamicznie i ogólnie dzieje się tu niezła rozpierducha. Po pokonaniu każdego przeciwnika możemy zebrać jego duszę, która odnowi nam 1 HP. Kiedy uzbieramy 66 takich dusz, uruchomi się specjalny tryb demona, który zyskuje nieśmiertelność i zaczyna wrzeszczeć niczym twoja facetka z podstawówki i wszystkim demonom odbiera mowę, a także różne kończyny. Latacie tak przez chwilę niczym smród po gaciach i pokonujecie wszystkich wrogów. Ja niestety miałem tego pecha, że uruchamiał mi się ten tryb zawsze, kiedy pozostał ten jeden przeciwnik na etapie, zanim przeszedłem dalej. Warto pochwalić fizykę w tej grze. Zastrzeleni przeciwnicy ragdolują, wybuchają, ich kończyny latają i ogólnie można fajnie wykorzystać otoczenie. Ja najbardziej lubiłem potoczyć trochę beczki z materiałem wybuchowym, aby potem strzelić i zabić wybuchem przeciwników. Dzięki fizyce te starcia są dużo bardziej efektowne. Ale to nie wszystko, ponieważ niektóre elementy scenerii mogą zostać przez nas zniszczone, co dodatkowo potęguje destrukcję i idącą za nią zabawę. Spektakularne są też tu walki z bossami. Często wymagają od nas pokombinowania, co zrobić, aby zadać im obrażenia. Każdy z nich ma swoje słabe punkty, o których gra nam nie mówi, a my metodą prób i błędów musimy ustalić, co zrobić, aby ich pokonać. Jest to jedna z tych gier, kiedy naprawdę czujesz, że walczysz z jakimś przekokszonym kozakiem, musisz manewrować po mapie, wyczekiwać odpowiednie momenty, uciekać, aby potem znienacka zaatakować. Ogólnie bossowie w tej grze są bardzo fajnie zaprojektowani i stanowią dobry poziom wyzwania. Mam tu na myśli, że nie są oni ani za słabi, ani tym bardziej nie są jakimiś kozakami jak w Soulsach.
System kart Tarota w Painkillerze to jeden z najciekawszych elementów mechaniki tej gry. Pozwala on na modyfikowanie statystyk bohatera i używanie potężnych mocy, które ułatwiają przetrwanie w najtrudniejszych momentach. Karty Tarota nie leżą na ziemi jak apteczki. Aby odblokować konkretną kartę, musimy spełnić specyficzny warunek poziomu, tak zwane wyzwanie. Wyzwania mogą polegać na ukończeniu poziomu w określonym czasie, znalezieniu wszystkich sekretów, nieużywaniu danej broni lub zebraniu odpowiedniej ilości złota. Samo spełnienie warunku to jednak połowa sukcesu. Aby karta trafiła do twojej talii, musisz zapłacić za nią złotem, które wypada ze zniszczonych obiektów i pokonanych wrogów. Karty dzielą się na dwa typy: srebrne i złote. Srebrne są pasywne i działają przez cały czas trwania poziomu, raz umieszczone w slocie dają stały bonus. Przykłady takich kart to większa ilość zdrowia na start, zadawanie większych obrażeń konkretną bronią, czy szybsze zbieranie dusz. Gra daje nam 2 miejsca na srebrne karty. Złote karty są aktywne i działają przez krótki czas. To nasze asy w rękawie. Możemy je aktywować tylko 3 razy podczas całego poziomu, chyba że mamy specjalną srebrną kartę zwiększającą ten limit. Przykłady takich kart to spowolnienie czasu, potrójne obrażenia lub nieśmiertelność. Mamy 3 miejsca na złote karty. Muzyka w tej grze jest mega. Słychać tutaj heavy metalowe kawałki, dzięki którym mordowanie kolejnych sług Lucyfera staje się jeszcze bardziej przyjemne. Co zaś tyczy się grafiki, to jak na grę sprzed 20 lat uważam, że zestarzała się bardzo przyzwoicie, a w niektórych miejscach nadal wygląda bardzo dobrze. Aby jednak nie wypowiadać się z dzisiejszej perspektywy, przyjrzyjmy się teraz, tak jak zawsze, konkurencji Painkillera z tamtych lat i porównajmy grafikę i technikalia. Na tapet biorę Duma 3, Return to Castle Wolfenstein, Half-Life 2 oraz Medal of Honor Pacific Assault. All units, this is Sergeant Callum. We're under attack by an unknown enemy force. Fall back to Marine HQ to... Just that. If you think you have a better way, if you had half the strength of Private Minoso, I might actually have something to work with. Well, I can't believe you all made it through in one piece. Graficznie Painkiller nie odstawał od konkurencji, a w niektórych aspektach pokurzy się nawet stwierdzeniem, że miał bardziej dokładne modele przeciwników. Gra bez wątpienia była fenomenem na zachodzie i jest to jedna z niewielu polskich gier, które były popularne w tamtym regionie przed Wiedźminem. Więc tym bardziej warto pamiętać o tej trochę zapomnianej dziś perełce. Jeśli chcecie sobie nadrobić tę grę, zerknijcie do partnera kanału, czyli Instant Gaming, gdzie kupicie go za naprawdę grosze. Każdy zakup z tego linku wspiera rozwój naszego kanału, za co z góry dziękujemy. Jeśli Ci się podobało, zostaw suba i łapkę w górę, ponieważ już za tydzień przyjrzymy się historii całej serii Painkiller i opowiem Wam, jak ta polska marka została skrzywdzona przez zagranicznego wydawcę. Tyle ode mnie na dzisiaj, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.